Dawno, dawno temu żyło sobie pewne małżeństwo. Kobieta miała na imię Gertruda, a mężczyzna nie wiadomo do końca jak się nazywał, ale wiadomo, że był flisakiem i był retmanem. Mieszkali oni na wyspie w starym domku. Mieli 2 dzieci, Germana i Retrudę. Było to połączenie ich imion. Bardzo się kochali, jednakże po ślubie zaczęło się coś w ich związku psuć i kobieta stała się chciwa i próżna. Bo gdy kobieta wstawała rano, od razu tak krzyczała do niego: przynieś mi pieniądze, ja nie mam co do garnka włożyć. Dzieci trzeba nakarmić. No i mąż robił to wszystko. Wstawał i szedł łowić ryby. I pewnego dnia powiedziała do niego tak: idź na wieś i poszukaj chłopów, żebyście popłynęli razem do Gdańska i sprzedali wszystko i dużo zarobili. On obmyślił sobie plan i poszedł do wsi, zebrał chłopów i powiedział im, żeby wzięli wszystko, co mają, stworzył załogę i popłynęli do Gdańska, aby sprzedać swoje towary. Tam, gdy już dopłynęli, każdy z nich wziął na swoje barki drewno, taczki z piaskiem i warzywa. Jadkozy, słodkie jadkozy, moje jadkozy są najlepsze, słodkie. Wino! Kiełbasy! Na targu okazało się, że bardzo dobrze to sprzedali i dostali aż 25 worków złota. Każdy z nich dostał 5. 3 wzięli na barki i 2 w ręce. Wtedy zgłodnieli i zobaczyli przed sobą karczmę. Zamówili świniaka z jabłkiem w pysku, kurczaki. Tak urzeczeni tymi potrawami, postanowili też się czegoś napić i oczywiście postawili na alkohol. I zaczęli jeść i pić. Jeszcze jeden! Jeszcze raz! 100 lat, 100 lat, żyje nam! Na zdrowie! Jeden, jeszcze raz! A gdy już byli dość pijani, w głowach im się zakołowało i zapomnieli, gdzie oni mają swoje worki ze złotem, gdzie oni są, gdzie mają płynąć, ani gdzie do domu. Gdy wybiła 12, przyszedł kelner. Zapłaćcie, trzeba już wychodzić. A oni po pustych kieszeniach się tylko postukali i pokazali mu puste sakiewki. To karczmarz powiedział tak, Ja tam pójdę do tej waszej łajby i na pewno jakieś złoto się znajdzie. a oni byli pijani i nie myśleli logicznie. I bali się też, że karczmarz naprawdę coś znajdzie i zabierze im ostatnie pieniądze. Dlatego związali go, pobili i wyrzucili do wody. Szybko postawili wtedy żagle i popłynęli do swoich domów. Po jakimś czasie jeden z nich zobaczył na horyzoncie 2 wieże klasztoru w Czerwińsku. Pomyślał sobie, źle zrobiliśmy, musimy tam wrócić, powiem o tym załodze. Gdy poszedł do kapitana i powiedział to, że powinni wrócić, zapłacić im, a przede wszystkim pójść do kościoła, pomodlić się i żeby odpuszczono im grzechy, Oni tylko się z niego zaśmiali. Ha, 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 co ty sobie myślisz? My tu rodzinę musimy wykarmić. Chcesz, to sam sobie do tego Gdańska wracaj. A w nocy, gdy byli po przeciwnej stronie Wisły, wymknął się z łodzi i przeszedł na drugą stronę. Gdy wszedł do kościoła, padł przed Najświętszym obrazem na kolana i zaczął się modlić i przepraszać za swe grzechy. a gdy zaczął się modlić, dzwony zaczęły bardzo głośno bić, a on poczuł, że jego grzechy zostały odpuszczone. A wtedy czarne chmury zaczęły zbierać się nad łodzią i było ich coraz więcej i więcej i więcej. I zaczęły wirować, a wtedy łódź zapadła się pod wodę. A kiedy już się wynurzyła, nie była to piękna baszta, tylko stara, podziurawiona tratwa, a zamiast pięknych, białych, czystych żagli były czarne, porwane szmaty, a zamiast 3 dzielnych załogantów 3 szkielety. Załoga tego przeklętego statku do tej pory pływa po Wiśle i nigdy nie dopłynęła do swoich domów. Ludzie mówią, że o zachodzie słońca, kiedy nad Wisłą zbiera się mgła, można ją zobaczyć, ale zobaczą ją tylko ci,
którzy mają serce tak niegodziwe, jak załoga tego statku. A czy wy widzieliście ten statek?